Józef Wilkoń jest malarzem, wielkim narratorem, twórcą wszechstronnym, rzeźbiarzem, scenografem, projektantem gobelinów. Zilustrował ponad 100 książek w Polsce oraz około 80 za granicą. Książki z ilustracjami artysty przetłumaczono na ponad 20 języków. Jego prace znajdują się niemal na całym świecie, m.in. w japońskich muzeach i wielu prywatnych kolekcjach. Charyzmatyczny i piekielnie utalentowany. Człowiek wielkiej klasy, wyjątkowo pracowity, kochający życie, uwielbiany przez ludzi od pokoleń. Józef, znajdujemy się w Twoim zaczarowanym ogrodzie koło Twojego wspaniałego domu, który rozbudowałeś. Opowiedz nam jego historię. Zbudowałem ten dom jakieś 30 parę lat temu. Z radością go budowałem, mając w pamięci, że moja rodzina duża, mój ojciec, moja matka, moje 6 rodzeństwa, mieszkało zawsze w cudzych domach. Nie mieliśmy swojego domu. Cały ten zaułek tutaj z tymi ogromnymi drzewami w czasie to jest jakby ilustracja mojego życia, dorosłego życia. Te drzewa mają po 40 parę lat. Są takie niebosiężne. Więc one sobie tak rosły, jak je posadziłem, a potem szły już swoją drogą. I wszystko, co tutaj się stało, co tutaj teraz się ukształtowało, jest tak w połowie samo sobie, a trochę delikatnie prowadzone przeze mnie. Tutaj był kiedyś warzywnik, to stał się teraz taki trawnik, którego regularnie strzygę. Zadomowiły się paprocie. Ptaki przyniosły te szuwary, tataraki. Nic tam nie robiłem, wykopałem tylko dołek, a potem okazuje się po paru latach są tam i szuwary i co wiosnę dzikie kaczki sobie tutaj lądują. Także że to się tak kształtowało samo. Natura ogromnie dużo ma zawsze do powiedzenia. W moim przypadku zostawiam duże miejsce dla natury. Samej niech się rządzi. No i jest mi tu, muszę powiedzieć, w tym co tutaj urosło i w tym moim domu jest dobrze. W czasie okupacji hitlerowskiej miałeś 9 lat, jak się zaczęła, 15 jak się skończyła. Twój tata był w ruchu oporu. Jak daliście sobie radę przeżyć te ciężkie czasy? No było ciężko. Było ciężko. Mieliśmy w sumie bardzo dużo szczęścia, a jednak nie wynieśliśmy z okupacji jakiegoś takiego strachu, jak to moja żona mówiła, Małgosia, że ona przez długi czas po okupacji, po powstaniu, po upadku, chodziła pod murami ostrożnie tak, że coś na nią spadnie. Tak przeżyła powstanie. W czasie okupacji ojciec był delegatem rządu londyńskiego na okręg tarnowski i głównie go nie było w domu. Się ukrywał i tam prowadził konspirację. Więc mój brat starszy już był w AK, był w lesie. W związku z tym ja byłem mężczyzną, 9-letni facet nad resztą tego statka i matka i wiele rzeczy ode mnie zależało i rzeczywiście chyba zdałem egzamin we wszystkim, czym mogłem pomóc, nawet w utrzymaniu rodziny. Nawet przyznałem się kiedyś ze wstydem, że uprawiałem kłusownictwo, łowiłem zające.
sprzedawałem i kupowałem za to kaszę, cukier i tak dalej, i tak dalej. U nas w domu tam się ukrywało kilka rodzin żydowskich. Było tak, że te rodziny trzeba było przeprowadzać w inne miejsca, bo nie można było w jednym miejscu ze względu na bezpieczeństwo. Pamiętam, przeprowadzałem rodzinę Aleksandrowicza, tego kardiologa krakowskiego. Zobaczył mnie chłopak, mój znajomy, chłopak, przyjaciel ze wsi i mówi: Józek, tyś wczoraj prowadził Mojśka. Tak się w języku chłopców mówiło o Żydach, o chłopcach żydowskiego pochodzenia. A ja mu mówię: Jasiek, jo, Mojśka, coś ty zwariował, znosz mnie, jo, Mojśka nigdy. No ale o co chodzi? Za to, gdyby cokolwiek, no to kula w łeb, cała rodzina. Pewnego razu przeprowadzam tatka i Szymka Szmiców z Bogucic drogą do Bieżanowa wzdłuż toru. Idzie matka, tych dwoje dzieci i ja i podprowadzam im w kierunku do Bieżanowa, potem im pokazuję, jak mają pójść. Są dwie możliwości: albo iść torami wzdłuż torów, co jest bardzo wygodnie, albo zejść w taki wąwóz rzeczki Syrafy. Żegnam ich na tych torach. Idźcie tędy, to nie będziecie widoczni. Będzie wam się gorzej szło, ale będziecie cały czas niewidoczni. I pożegnałem ich i wróciłem z powrotem i na tych torach to była sprawa 2 minut. Przechodzę przez tory i nagle widzę, torami jedzie na rowerze gestapowiec, kaczmaruk. Taki, powiedzmy, jak tylko Niemcy wkroczyli, ta rodzina od razu ujawniła się jako współpracująca z Rzeszą. Kaczmaruk w takim brązowym tym ze swastyką na ręku jedzie na rowerze. Co ty tu robisz? Ja mówię: muszę przejść przez tory, bo tam mam pole. Nie mam. No dobra, nie pętaj mi się tutaj. 2 minuty. Gdyby jechał wtedy, kiedy myśmy tam dochodzili, jakby nas zobaczył, jakbyśmy się już usuwali, to by oczywiście nas zatrzymał. Ten Szymek, on był mniejszy i była taka sytuacja, że zobaczyłem przez okno na pastwisku, że jedzie jakiś tam konwój niemiecki i krzyknąłem do mamy: mamo, Niemcy. I ona porwała tego Szymka na ręce, zaniosła go do stajni i położyła krowie pod pysk i nakryła go takimi łodygami bobu. To się dawało krowom, te zielone, po wyłuskaniu bobu, te badyle dawało się krowom do jedzenia. I ten chłopiec przeraził się tej krowy i zaczął wrzeszczeć. Potem pytałem mojej matki: mamo, coś ty mu powiedziała, że przestał wrzeszczeć? Mama nigdy nam nie powiedziała, co zrobiła. Ten chłopak się uspokoił. Przestał wrzeszczeć. Gdyby Niemcy wpadli, mieli różne pomysły i tak dalej, ale do głowy by im nie wpadło, że pod tą zieleniną leży żydowski chłopiec. Ale tym razem zresztą i tak było szczęśliwie, bo Niemcy do naszego domu nie wpadli. Przeszliśmy bardzo dużo, ocieraliśmy się o śmierć, ale mimo to uważam, że miałem piękne dzieciństwo, pomimo wszystko. Miałem pastwisko, na pastwisku kolesiów, kopaliśmy w piłkę szmacianą, bawiliśmy się, szaleliśmy. Miałem piękne dzieciństwo na wsi.
A malarstwo? Bo już wtedy chyba twoja pasja została rozbudzona Tak, w szkole tak, podstawowej. można tak powiedzieć, że widocznie ojciec sam był malarzem, amatorem wprawdzie, ale nie wyobrażał sobie życia bez malowania i chciał bardzo, żebym i ja został malarzem. W szkole podstawowej opiekun klasy Roman Kozioł był nauczycielem również rysunków. Były to takie czasy dobre jeszcze, że dzieci miały również lekcje rysunków w szkole. No to Roman Kozioł ustawiał mi martwe natury, dla mnie, dla klasy, ale jednak dla mnie i udzielał mi pierwszych wskazówek, pierwszych lekcji. Cytuję z przyjemnością, mam w pamięci jego powiedzenia, jego słowa. Chłopcze, rzuć tą linijkę. Linia krzywa jest piękna. Albo zostaw tą gumę. Jak marzesz, to nie widzisz, w którym jesteś w miejscu. Jakie robisz błędy. Oczywiście po pewnym czasie uzmysłowiłem sobie, jakie to było mądre wtedy w ustach tego prostego człowieka. Przecież jak potem oglądałem na akademii, dyskutowaliśmy z profesorami rysunku o dziełach mistrzów, pokazywano nam dzieła Leonarda, dzieła Michała Anioła, gdzie jest wiązka linii, kłębowisko, szukanie tych właściwych proporcji, właściwych form. Wtedy sobie uzmysłowiłem, jaki mądry był ten Roman Kozioł. Jak marzesz, to nie wiesz, jakie robisz błędy. A te wspaniałe, cudowne rysunki Michała Anioła to jest właśnie szukanie tej formy. Potem miałem w gimnazjum świetnego nauczyciela, polonistę Jana Klimczyka. Ten z kolei kochał się w tym malarstwie z tego okresu wczesno-międzywojennego, początki XX wieku. I miał taki jeszcze w dodatku taką swoją pasję z młodej Polski wyniesioną. Uwielbiał Wyspiańskiego i był jednym z większych znawców Wesela Wyspiańskiego. On w tym siedział, bo to były jego czasy i on należał do jednych z nielicznych w tym czasie, który potrafił wytłumaczyć fenomen wesela. A również w Liceum Sztuk Plastycznych miałem fantastycznego pedagoga w osobie dyrektora tego liceum i bardzo dużo mu zawdzięczam przez kontakty osobiste i rozmowy. On był historykiem sztuki. To on cię natchnął do tego, żebyś poszedł na historię sztuki? Możliwe, że to mogło być w ten sposób. W każdym razie jak zdałem tam maturę, to się zapisałem na historię sztuki i na akademię za jednym razem. Zostałem przyjęty tu i tu. Ponieważ mnie przyjęto, no to postanowiłem to robić jednocześnie i robiłem to i uzyskałem dyplomy najpierw na uniwersytecie, bo to jest krótsze, to trwało 4,5 roku, a potem dyplom na Akademii Sztuk Pięknych na malarstwie u profesora Marczyńskiego. Znowuż wspaniały pedagog. A Pronaszko na rysunku wieczornym, Rzepiński, Wielkie nazwiska. Rudzka
Nie wszystko, czegośmy się od nich nauczyli, cośmy od nich przejęli, jest aktualne i stosowane przez nas do dziś, ale ich mądrość, ich wiedza, ich inteligencja była zdumiewająca. To byli pedagogowie wielkich czasów. A jeszcze z moich cudownych profesorów od strony uniwersyteckiej to były także postacie Estreicher, Karol, Bochnak, Szablowski. Estreicher, Szablowski, Bochnak to ci, co po upadku Niemiec, po rewindykacja zrabowanych dzieł sztuki, to oni byli tymi komisarzami, rzeczoznawcami, którzy dokonywali po prostu przejęcia tych zrabowanych dzieł sztuki do Polski. Była komuna i pewne rzeczy były parszywe. Chociażby na przykład to, żeśmy mieli, dajmy na to, na studiach wykładowcę marksizmu i leninizmu, a zwłaszcza estetyki marksistowskiej. Był taki pan, nazywał się Stefan Morawski, później był jednym z kilku opozycjonistów bardzo znanych, ale myśmy go zapamiętali ze studiów jako takiego policjanta w naszej, no wszyscy się bali. No dobra, a ja z panem profesorem Bochnakiem w jego kancelarii na Wawelu, bo był kierownikiem, chyba dyrektorem zbiorów wawelskich w tym czasie, składałem egzamin. Tak było. Prosił mnie do siebie i żeśmy sobie dali popalić. I tak mówimy, panie profesorze, odkrywają dialektykę, estetykę marksistowską w postaci takich sformułowań, że cokolwiek powstaje w dziele sztuki, to jest oparte na bazie materialnej. Gdzie powstało, w jakich warunkach, feodalnych czy innych, kto na to pracował. To były takie horrendalne powiedzenia, wiesz, a potem były używane i cytowane. I pękaliśmy ze śmiechu, tam jeszcze w dodatku ten... Pękaliście ze śmiechu, chociaż to było bardzo niebezpieczne śmiechu, dla waszego tak, życia, prawda? Tak. Ja widziałem, jaką on ma ulgę, że sobie tak możemy porozmawiać. Jak to było możliwe, że starszy człowiek, wybitny profesor, na pewno doświadczony wielokrotnie życiem i w ogóle, miał zaufanie do tego studenta i na odwrót. W tym trochę groźnym czasie i tak dalej jednak ludzie żyli, ufali sobie i była przyjaźń. Ten sam profesor Bochnak przyszedł do mnie z żoną na mój pierwszy wernisaż w Krakowie, w Pałacu Sztuki. Miałem pierwszą wystawę, którą przeniosłem z Warszawy, którą miałem w Warszawie w 1949 roku, a w 1950 w Pałacu Sztuki w Krakowie. I kto pierwszy? Profesor Bochnak. Myślę, że to były czasy wielkiego urodzaju, tak bym to nazwał. Pomimo komunizmu? No bo w sumie to były bardzo trudne czasy. No właśnie, decyzje ludzi, którzy rządzili światem, którzy tak podzielili Europę, potem tego się nie dało długo naprawić. Jednym słowem głupota Roosevelta, głupota Churchilla i nasz los. Nikt z nas o tym nie marzył, ale dostaliśmy taki ustrój, jaki żeśmy dostali. Coś musiało być szczególnego po tej wojnie, po tym
wysiłku narodu, jakiś niebywały urodzaj. To się wyrażało w tym, że tak jak powiadam, miałem do czynienia z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi, ale jednocześnie otwarła się jakaś niebywała możliwość dla wszystkich. No bo przecież Wajda w filmie i inni. I mówiło się o filmie polskim. Grotowski robił teatr. Zjawisko. Muzyków od groma. Górecki, Penderecki. No po prostu chyba nie było takiego okresu w naszej kulturze, żeby to wszystko naraz tak promieniowało. My młodzi weszliśmy w to. Myśmy zawdzięczali poprzednikom wiele, uczyliśmy się u dobrych pedagogów, ale mieliśmy swoje ambicje i marzenia, że my dopiero pokażemy. No i chybaśmy pokazali. Potem się mówiło, że to była również i polska szkoła ilustracji, tak jak poprzednio filmowa, polska szkoła plakatu. Promieniowało zewsząd, a jednocześnie głęboka komuna i oczywiście wszystkie problemy z komuną związane. Myśmy mieli trochę więcej szczęścia, bo literatura znacznie bardziej była w łapie, w kleszczach polityki, realizmu socjalistycznego. Ten realizm socjalistyczny dotkliwie oczywiście odczuwali pisarze przez wszystkie ograniczenia. Natomiast był i w malarstwie. Oczywiście nie obeszło się stąd podać cegłę Cobsdeya, prawda, czy socrealne plakaty Fangora upamiętniające bohaterstwo pracy socjalistycznej i takie inne rzeczy. Ale jednocześnie w tym wszystkim przebiła się, przedarła się ta wspaniała forma i późniejsza swoboda, która jeszcze bardziej, przynajmniej w części, ta swoboda po wypadkach tych marcowych, po wystąpieniu Gomułki, o pewnej odwilży, to zaowocowało niebywale. No i mieliśmy w związku z tym taką wiosnę swoją, a może nawet wiosnę i lato, bo to trwało dość długo i był okres, kiedy rzeczywiście coś mogliśmy robić. Wielokrotnie zmieniałeś technikę, prawda? Tak. Eksperymentujesz. Ze mną było tak, że jak się do czegoś wziąłem, to się wziąłem na całego. Tak jest do dzisiaj. I zawsze wtedy w pewnym miejscu ma się już dość. Początki, jak wiesz, były głównie w technice wodnej. To były moje eksperymenty w czasie, kiedy kult plamy, urody plamy, w okresie tak zwanego taszyzmu, tasz, plama, no to Wilkoń się bawił z tą plamą na wszelkie sposoby. Podążałeś za tą plamą? Tą plamą. Czy ją ujarzmiałeś? Można powiedzieć, że ją starałem się ujarzmić, ale jednocześnie to widać, to nie ma dwóch zdań, że to przypadek steruje
sposobem, drogą rozchodzenia się tych zacieków, tych wszystkich cudownych efektów, przypadek, a jednocześnie mówimy, że pod naszą kontrolą, że to jest właśnie kontrolowany przypadek. Muszę powiedzieć, że istota i rola tego przypadku jest bardzo znacząca. A co my potem z tym zrobimy, jak my żonglujemy, jak my to prowadzimy, papier się bierze, płynie w naszym ręku, w tym kierunku, w tamtym, ale on płynie samoczynnie i ten przypadek właśnie steruje. No dobra, to się właśnie tak rozszalałem w tym taszyzmie, ale to mi się przydało do książek, te skrobania, te wydobycia. To wszystko się potem zamieniało na te korony dębów, każda inna, w takiej świeżej malaturze jest miejsce na dotknięcie pędzla, który dotykając jednocześnie zdejmuje, odbiera. I te wszystkie triki techniczne z tego czasu dla mnie stanowiły, to był ten mój dorobek warsztatowy, wynikający z tych wszystkich eksperymentów. Całe podłogi miałem usłane tymi studiami. Z tego potem wyrósł Pan Tadeusz, jeśli chodzi o formę. Albo taka książka jak na przykład Leopolda Staffa Szum drzew. Właśnie powiedziałeś kiedyś, że jesteś malarzem, który wdarł się do książki. Na pewno. Nawet w swoim czasie mówiłem, wielokrotnie przyznawałem się, że była to z pewnej strony również pewne nadużycie, że te moje środki malarskie dominowały w książce, ale też zdawałem sobie fakt z tego, że istnieje coś takiego jak grafika, która powinna w książce dominować. I ja do tej grafiki, żeby to udowodnić, wracałem. Zrobiłem specjalnie kilka książek, żeby udowodnić, że ja rozumiem potrzebę graficzności w książce i co z tego wynika. I zrobiłem kilka książek, które są niemal typograficzne w swojej strukturze, albo wręcz graficzne w tym sensie, jakby to były rzeczy tak klarowne i twarde jak drzeworyt. I miałem kilka takich książek, gdzie świadomie uciekłem od tego swojego żywiołowego malarstwa. Popełniłeś taką cudowną książeczkę, która nazywa się Zbuntowany elektron i wykorzystałeś w niej zupełnie nową technikę. Jak to się w ogóle stało, że artysta, który całe życie maluje, wziął do ręki iPada i namalował palcem na iPadzie takie ilustracje? Napisałem taką historyjkę, że zbuntowany elektron wyskoczył z atomu, z ciasnoty atomu i wziął się za zbudowanie komórki. Przedmiot, który całkowicie zmienił świat, zachowanie ludzi, relacje między ludźmi. No dobrze, i o tym to zrobiłem taką bajeczkę, nie mając zielonego pojęcia, jak to jest, dlaczego. Tam pokazano mi, powiedzmy, poszczególne funkcje i czynności na tej klawiaturce tego iPada, a mnie wystarczył ten paluch. No i wtedy okazuje się, że w każdych warunkach, bez papieru, bez farb, bez tego, tym paluchem można było poszaleć. I poszalałem tam chyba nieźle. Nawet w dużej mierze się urzekłem tym. Urzekłem się tym śladem niebywale dźwięcznym, kolorem, możliwościami. Ja lubię tą książeczkę bardzo i przy okazji tej książeczki zresztą powstało wiele innych rzeczy i wręcz dla mnie bardzo istotne obrazy komputerowe, które
figuratywności przeszły niemal w pełną abstrakcję. Co może być trochę dziwne w stosunku do faceta, który jest narratorem. Ale te moje formy abstrakcyjne też mają właśnie swoją abstrakcję. Pewnym przełomem w Twojej karierze na pewno stały się ilustracje przestrzenne. Mam tu na myśli na przykład Psie życie. Tak, nazywałem te swoje formy przestrzenne, nazywałem ilustracją przestrzenną. I tak można powiedzieć, że w końcowym etapie, znaczy w ostatnim etapie swojej pracy nad książką wykorzystałem rzeźbę jako element, który może służyć jako ilustracja w książce. Nazwałem ją ilustracją przestrzenną. Miałem potem taką wystawę, gdzie się odważyłem pokazać te swoje duże formy przestrzenne. Ostrożnie nazywałem to właśnie w ten sposób, a Kucz, dobry rzeźbiarz, mówi do mnie: przestań pieprzyć, to są rzeźby, ja się na tym znam. I to mi rzeczywiście tak dało taki, bo za tym się pojawiły ogromne apetyty, bo początkowo to były formy stosunkowo drobne, wręcz małe, a później doszło do tego, że powstał taki słoń, co ma tonę, a te, powiedzmy, wilkołaki pod tym mają po parę metrów. I tych moich tych dużych rzeźb jest coraz więcej, powstawały stopniowo, ale coraz więcej, co prowadziło do swojego rodzaju gigantomanii po prostu. Ale widocznie była taka potrzeba. Tam jest taki człon, taki potężny korpus dębu, który ma 8 czy 9 metrów i potężną objętość. No i właśnie, i czeka na to, żeby to ugryźć, żeby coś z tego zrobić, żeby urodę tego pnia zachować, ale żeby powstała z tego rzeźba. Czy to prawda, że patrzysz na kawałek drewna i widzisz, co z tego chcesz zrobić? Mówię wszystkim, szkoda czasu, patrz się dobrze, patrz się, ucz się patrzeć, co się dzieje dookoła. Zalecam to. To adresuję oczywiście w stosunku do siebie, bo przecież tyle rzeczy człowiek przeoczy, a szkoda. Więc patrzeć się, to jest istotne. To jest istotne. Więc zawsze coś widzę najpierw w tym drewnie, no i to pozostaje. I te struktury, które zrobiła sama natura, aura, deszcz, słońce, wiatr, to, co się uformowało, jest najpiękniejsze. Tego w ogóle nie dotykam, nic tu nie poprawiam, to zostaje, bo to jest dzieło natury. A ja to potem organizuję, zestawiam, zmieniam proporcje, czasem tnę, ale w sposób zdecydowany. No niektóre rzeczy po prostu dopieszczam, te mordy wszystkie, to są już małą piłą. A lubię ślad piły, bo jest taki szorstki, taki jak, trochę aksamitny, ale i szorstki. No właśnie. Więc ślad piły też mi odpowiada i on bardzo się wiąże z tym, co robi sama natura. Czasem coś przygładzam. Lekko. Ale można tak powiedzieć, że biorę coś do ręki i to do czegoś już prowadzi, że widzę, że do czego to zmierza. Ale też znowuż właśnie bywa odwrotnie, że mnie zaskakują rzeczy i dopiero z nich
łączę i znowu się sprawdza to, co mówiłem, jak istotnym jest przypadek. Przypadkowo mam taki zestaw rzeczy, przypadkowo mam te różne rzeczy i je biorę, używam, łączę, organizuję, ale to, że one są takie, to jest przypadek. Tak jak przypadek był, jak się bawiłem z tymi cieczami, tak przypadek jest w tym, co mi dostarcza natura. Bo przypadek w ogóle jest, według mnie, powiedziałbym nawet takim współmotorem, który zakreśla drogę, bieg wydarzeń, zderzenie przypadków, chaos. Jestem pod wrażeniem chaosu. Tak jak widzę, jak potrafię widzieć świat, wszechświat, dzięki tym wszystkim, co nam to udostępnili, tak widzę to jako jakiś niebywale bogaty, różnorodny bieg przypadków, zderzenie przypadków, chaos. Twoje zwierzęta reprezentują najlepsze ludzkie cechy. Jak to jest możliwe, że człowiek, który urodził się przed wojną, przeżył wojnę, przeżył czasy komunizmu, stan wojenny, czyli ten najgorszy taki okres, można powiedzieć, dla XX wieku i na pewno też wiele osobistych tragedii, zachował taką czystość w sobie, takie wewnętrzne piękno, co widać w Twoim malarstwie. Jak Ty to zrobiłeś? Zwyciężał u mnie optymizm. Ten mój optymizm w jakimś sensie jest uzasadniony, bo sam w życiu miałem bardzo dużo szczęścia i moja rodzina. Niektórzy mówią, że z mojej twórczości promieniuje takie ciepło. To mi sprawia przyjemność. Wiele starszych ludzi mi to mówi, że tak to działa. Tylko z kolei nie przesadzajmy. Zwróć uwagę na moje zębate ryby. Wiem, jak jest w naturze, ale w naturze przynajmniej jest to piękne i uczciwe, że aby toczyło się życie, zwyciężają mocniejsze organizmy, ale tylko dlatego, żeby przedłużyć życie. Natomiast człowiek jako jedyny organizm, w dodatku myślący, dysponujący rozumem, zabija dla satysfakcji i przyjemności. To jest przerażające, że człowiek zabija z niskich pobudek. Dysponując rozumem. I dlatego, jak się posługuje zwierzętami, żeby wyrazić problemy również ludzkie, to moje zwierzęta posługuje się nimi, żeby wnioskować optymistycznie. No w każdym bądź razie dobroć, jeśli ma zwyciężyć, a powinna, to powinna zwyciężyć na podstawie tej zwyczajnej refleksji, że bądźmy przynajmniej tak uczciwi w życiu, w łańcuchu życia, jak są zwierzęta, które nie zabijają z przyjemności. No więc stąd się posługuje zwierzętami w sposób taki właśnie nie
lafontenowski przeciwnie. Jeżeli Lafontaine i inni ośmieszali cechy ludzkie za pomocą rzekomo brzydkich przywar zwierząt, to jest całkowicie niesłuszne. I powiedzmy głupi jak osioł, czy chytry jak lis i tak dalej, to jest ludzkie domniemanie. To nie zawsze pasuje do zwierzęcia. I dlatego po prostu malując zwierzęta chcę i myśląc o ludziach chcę myśleć i pokazywać cechy pozytywne. I to jest właśnie ta wielkoniowatość. Wiem, że bardzo kochałeś Twoją żonę, była dla Ciebie kimś bardzo szczególnym. Czy masz jakieś prace z tego okresu, które darzysz sentymentem? Pewnie chciałabyś zapytać o to, czy mam jakąś rzeczową pamiątkę z czasów, kiedy leżała w szpitalu umierająca. To pewnie masz może na uwadze te moje malizny kaczuszki wykonane z blachy. Co 2-3 dni, a może nawet i codziennie po jednej kaczuszce. Takie malizny wykonane z blachy. Mam jeszcze kilka tych kaczuszek. Trochę żałuję, że trochę się to już rozeszło po świecie. Jedna mała jest w trumnie. Ale opowiem Ci, co było w szpitalu. Mianowicie pewnego dnia przychodzę, ona opowiada mi takie zdarzenie. Słuchaj, był dzisiaj chirurg z 2 kolegami, asystentami. Patrzy się na okno, tam idzie na futrynie 11 kaczuszek. Patrzy się i zwraca się do tych swoich. Czy wy widzicie to samo? I to przypominam się, jak Małgosia mi to opowiadała, śmiejąc się z tego poczucia humoru. No bo zresztą i w tym było ładne, że mi pozwolono w szpitalu zachować się w sposób tak prywatny, że w miejscu publicznym po prostu zrobiłem takie Małgosi, zresztą nie tylko jej samej, bo ona nie leżała sama, tylko 6 osób. Takie przedstawienie na futrynie. Małe kaczuszki.